Ilekroć przyjeżdżamy do Włoch, zastanawiamy się, jaki jest ich sekret. Jak to możliwe, że Włosi, jedząc tak dużo węglowodanów, pizzy i pasty, są w czołówce najzdrowszych i najdłużej żyjących ludzi na świecie? Dolce Vita? Nie mam pojęcia, ale już to lubię. Dzisiaj zgłębimy tajemnicę włoskiego Dolce Vita. Czy tajemnicą ich długowieczności jest tylko dieta, a może coś więcej? Zapytamy samych Włochów, jaki jest ich sekret. It's like the art of... Sweet art of doing nothing. Dzisiaj zdradzimy Ci sekret włoskiego Dolce Vita, czyli jak żyć w szczęściu, zdrowiu, pomyślności, jedząc tony węglowodanów i sera. Odkryjemy, co sprawia, że życie we Włoszech jest tak wyjątkowe i czy ich zdaniem oby na pewno właśnie tak jest. Dzisiaj w odcinku oprócz sekretu włoskiego Dolce Vita Pokażemy też, jakich błędów nie popełniać, będąc we Włoszech. Aby nie narazić się na dziwne spojrzenia miejscowych, czy też jak sami Włosi żartują, by nie zostać w Italii zlinczowanym. That might actually get you killed. Zostań z nami i poznaj podstawowe zasady, których we Włoszech nie należy łamać. moi drodzy Włosi podchodzą do jedzenia bardzo poważnie. Mają określone zasady, wszystko jest jasne, przejrzyste i jeśli je złamiecie, Dzisiaj dowiemy się, dlaczego nie zamawia się cappuccino po południu, dlaczego nie łamie się makaronu na pół i dlaczego nie je się pizzy z ketchupem. I wiele więcej. i czym to grozi. Zapraszamy, będzie się działo. Uzależniające pasty, rozpustne desery, wielogodzinne biesiady i wino lejące się strumieniami. Jeśli grzeszyć, to wyłącznie w Italii. Nie wiem, jak oni to robią. Muszę poznać ich sekret, bo ja nie mam na nic sił. Jak ja jem tyle cukru i tyle węglowodanów. Czy też tak macie? Dajcie znać. Czy możecie jeść te wszystkie węglowodany bez żadnych skutków ubocznych? Kuchnia włoska należy do najpopularniejszych i najsmaczniejszych na świecie, ale nie ma co się oszukiwać, nie znajdziecie tutaj takich określeń jak fit, keto czy bezglutenowe. Włoska kuchnia należy do naszych ulubionych, ale nigdy nie uważaliśmy jej za coś zdrowego, a wręcz przeciwnie. Zawsze mówimy sobie, że będąc kilka dni czy tydzień we Włoszech można sobie pofolgować i cieszyć się wszystkimi tymi pysznościami, ale na dłuższą metę trzeba by było raczej uważać z taką dietą. I powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że ci ludzie za mną obiadają się pizzą od rana do wieczora i są w takim dobrym stanie psychofizycznym. Jak to jest możliwe? W dzisiejszym odcinku Wam zdradzimy ten sekret. Dolce Vita we Włoszech, moi drodzy. Dlaczego więc Włosi, pochłaniając ten najlepszy gluten, wbrew temu co krzyczą wszyscy fit i healthy lifestyle specjaliści, wciąż zachowują formę i należą do jednych z najdłużej żyjących narodów świata? Jaki jest ich sekret? When she has her granddaughters and they come back from school, they say, let's eat maybe a bit less, let's be healthier about our food choices. Let's eat lasagna. Włosi należą do jednych z najdłużej żyjących narodów. Na jednej z ich wysp znajdziecie najdłużej żyjących ludzi na całym świecie. Jaki jest ich sekret? Nasz ostatni wyjazd do Włoch to po raz drugi piękny i ciekawy region Emilia-Romagna. Dzień dobry moi drodzy, ależ spokój, cisza, słoneczko, ptaszki wsierkają. Pięknie. Dopiero co wstaliśmy, śniadanko zaraz i jedziemy zwiedzać okolice, ale na tych kempingach tak całkiem sympatycznie tutaj jest. Buongiorno tutti. Tym razem zatrzymujemy się na kempingu, by poznać lepiej ten sposób spędzania wakacji, bo we Włoszech jeszcze nie mieliśmy okazji na takich kampingach nocować. Dzisiaj trafiamy na Wasze ekrany z kempingu Adria w regionie Emilia-Romagna, oczywiście we Włoszech. Ten region Włoch to także masa atrakcji, ciekawych miejsc i malowniczych miasteczek, takich jak na przykład Ravenna, w którym właśnie jesteśmy. A jak będziecie w Ravennie, to zdecydowanie warto wpaść do Mercato Coperto. Jest to restauracja, market, takie pełny experience. Jedzeniowe. Możecie kupić sobie wędliny, pyszną oliwę. Zresztą zaraz Wam pokażemy. Zapraszamy, chodźcie z nami. Włoskie wina to kolejne pyszności. My niestety nie mogliśmy dużo posmakować, bo było za dużo pracy, ale jak wpadniecie na wakacje, polecamy. Wina są tutaj naprawdę przepyszne. Nasz pobyt we Włoszech w regionie Emilia-Romagna dał nam dużo do myślenia. Obserwujemy ludzi, obserwujemy ich zachowania i dochodzimy do pewnego wniosku. I w ogóle jestem ciekawa, czy ktoś z Was był w tym regionie Włoch. Piszcie w komentarzach, bo jest to moim zdaniem bardzo niedoceniona część pięknej Italii. Niedoceniona, ale warta odkrycia na własną rękę, warta odwiedzenia, bo naprawdę są tutaj wyjątkowi ludzie, przepyszne jedzenie. Każdy region, każde miasto oferuje inne przepyszne dania włoskie, także warto wpaść. Zdecydowanie.
Na miejscu, na kampingu, co nas można powiedzieć zaskoczyło, jest restauracja. Nie sam fakt obecności restauracji nas zaskoczył, ale jedzenie, jakie jest w niej podawane. Restauracja mogłaby śmiało konkurować o miano najlepszej w województwie, gdyby taka znajdowała się w Polsce. Podczas naszego pobytu w Emilia-Romagna mieliśmy okazję odwiedzić jeszcze drugi kamping o nazwie Spina, no i przy okazji przetestować tamtejszą lokalną kampingową restaurację. Kochani, testujemy pierwszą restaurację w drugim ośrodku kempingowym i zobaczymy zaraz, jak smakuje, damy wam znać, ale czym chciałem się z wami podzielić? Są tutaj Polakko. Słyszeliśmy polski głos, oprócz nas słyszeliśmy polski głos, także czujemy się już jak w domu. No i ponownie ogromne zaskoczenie jakością i smakiem podawanych potraw. Pizza co prawda była smaczniejsza na kampingu Adria, gdzie się zatrzymywaliśmy, ale już lasagna smakowała mi bardziej na kampingu Spina, więc obie restauracje doskonałe, śmiało mogłyby ze sobą konkurować. Kochani, jedzenie, no zwykła restauracja kampingowa, a ja nie mam słów. My jesteśmy mega zaskoczeni tym, jak wyglądają kempingi we Włoszech. Dajcie znać, czy w ogóle to Czy jest... macie doświadczenia duże z tymi kempingami, nie? Czy macie doświadczenie, czy może byliście gdzieś w Polsce, jak to wygląda, bo ja jestem w szoku. Te restauracje kempingowe... O tym właśnie chcemy powiedzieć, bo już same kampingi, nie? Ale restauracje to jest, u nas mogłyby walczyć o najlepszą restaurację włoską w regionie gdzieś tam normalnie. Naprawdę, to jest restauracja kempingowa, ale normalnie mają kartę taką, wiecie, restauracyjną na poziomie. Dostajecie przepyszną, lokalną oliwę extra virgin z peperoncino. Dostajecie michę parmezanu. No właśnie, to uwielbiam we uwielbiam. Włoszech. Ogólnie Włosi podchodzą bardziej poważnie, że tak powiem, do tematu jedzenia. Tutaj nie robi się czegoś na odpierdziel, żeby tylko komuś zapchać żołądek, że no nie trafiliśmy jeszcze w każdym razie, nie? Jedzenie było przepyszne i spokojnie porównywalne do innych włoskich restauracji, w jakich mieliśmy okazję podczas naszego wyjazdu jeść, a kilka ich jeszcze było. Włosi tak bardzo kochają jedzenie i podchodzą do jedzenia bardzo poważnie, że nawet nazwali miasto Polenta. Patrzcie na to. Kolejna włoska restauracja z pysznym jedzeniem i tak jak mówiłem wcześniej, tu chyba nie można źle trafić. Dajcie znać w komentarzu, czy ktoś kiedyś jadł we Włoszech w restauracji i było niedobre. Pamiętajcie, tu są zasady, których nie wolno łamać, bo możecie stracić głowę. So here in Italy, usually when you ask for a cappuccino, they say that you really shouldn't order one after like 10 a.m. or even after midday. Usually they say that Italian lynch people who do so. If you don't want to look weird in Italy, just don't order cappuccino in the... Yeah, if you want to be safe, just order a cappuccino before 10 a.m. and you're safe. Yeah, you can order a coffee whenever you want, even like 3, 5, 6, midnight, whatever. Coffee is always okay. Not a cappuccino. No. Grazie mille. Don't break in half your spaghetti to fit it all in a boiling pot. That might actually get you killed. Yeah, don't put ketchup on pizza. That will get you killed. That's for sure. That's Yes. not. But which one is like the worst? The worst that Definitely. tourists can do. Definitely ketchup on pizza. Ketchup. Ketchup on pizza. You can do that, but we take a very weird look at you. It's not really offensive or something. No, offensive, no. Oh, okay. Just weird. Strange, weird. Yeah, okay. but not offensive. We only think you are crazy Okay. to ruin so a good food. In Poland, one guy years ago told me that that's the way to eat spaghetti, using a fork and a spoon, and then you use a fork. And do you really eat this way? Because then I learned that it's really not the Italian way to I saw that in movies, eat. Okay. but not about Italians. Okay. I never seen doing it myself, so Or I don't like know. your friends. Yeah, no. But Okay. I saw that in the movies they do like that. Włoska kuchnia należy do moich ulubionych, ale nigdy nie uważałem jej za coś zdrowego. Włosi od rana serwują sobie jakieś słodkości i popijają wszystko sycącym, słodziutkim cappuccino. Jak oni to robią? Kuchnia włoska należy do najpopularniejszych i najlepszych kuchni świata, jednak nie ma się co oszukiwać. Takich określeń jak fit, bezglutenowe, keto w słowniku Italian Cooking próżno szukać. Filarami są tu przyprawy, sery, szynka, pomidory, wino oraz mąka. Słuchajcie, nasz wyjazd do Włoch dał nam dużo do myślenia. Od lat praktykujemy zdrowy styl życia
Ja praktycznie 99,9% wszystkich naszych spożywanych posiłków przygotowuję sama. We wszystkie spożywane przez nas dania wkładam zawsze sporo wysiłku, miłości. Dbam o to, aby nasze posiłki były jak najmniej przetworzone, żeby były zdrowe i pełne wszystkich wartościowych składników, aby dawały nam siłę i zdrowie na długie lata. Nie jesteśmy na żadnej diecie, jemy to, co lubimy, ale myślę, że jedzenie takich ilości węglowodanów miałoby na pewno jakiś wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie i sylwetki. Niekoniecznie byłby to pozytywny wpływ. No to miałem na myśli. Przecież wszyscy health fit specjaliści krzyczą keto, węgle to zło, chleb to no way, a gluten to już w ogóle forget about it. Tak krzyczą. A jeszcze do tego miksu dorzucić desery i wino, to już w ogóle taka mieszanka, że za 5 dni zawał. Chyba poznaliśmy ten włoski sekret. Dolce Vita to takie proste. Włochy to ogromna miłość do tradycji, przekazywanie sobie przepisów z pokolenia na pokolenie, a także używanie wysokiej jakości najlepszych składników od lokalnych farmerów. Ludzie tutaj ucztują, a nie zapychają sobie brzuchów pierwszym lepszym posiłkiem gdzieś tam fast foodem na ulicy czy na stacji benzynowej. Kuchnia jest prosta, nieudziwniona, sycąca i często tłusta, jednak bez sztucznych i szkodliwych dla zdrowia dodatków. Brak sztucznych sosów pełnych konserwantów, tylko oliwa i ocet. Spora ilość owoców morza, cudowne mięsa, sery. Każdy region ma swoje popisowe dania i bardzo ciężko trafić na restaurację serwującą słabe potrawy. Dla Włochów też bardzo ważne są stosunki rodzinne i społeczne. Jak twierdzą, ich sekretem jest prosta kuchnia, nieskomplikowana, wyłącznie z najlepszej jakości składników, dużo sera, pyszne wino i długie spacery, No i oczywiście cieszenie się każdą chwilą. czyli dolce vita. Dokładnie. What is Dolce Vita for Italian person? I could say it's like the art of enjoying moments, of savoring moments. For example, it's really an attitude to feel pleasure, joy, and the nice moment we share with people and having social connection and really appreciating the slow moments of our daily life. We don't need so much money. We need to be free from work to do what we love to do. So we just try to find a nice job, what we are interested in, but to share time, free time with people we love. Yeah. That's important. I like it a lot. Yeah. What means for an Italian person dolce far niente? The sweet art of doing nothing. Exactly, yeah. I wish we could live like that, but there are moments during the day or in life where you really need to just, relax, unwind, and enjoy life in general. And it could be like we're doing now with a simple cappuccino, friends, and just relax. So it's finding the moments to stop thinking about work only and just have some time Yeah, for yourself. exactly, something exactly. Yeah, stuff work or even like the other issues of life or problems or Okay. whatever. Będąc we Włoszech i obserwując ludzi, widzisz szczęście. Włosi pokazują nam, że sekretem długowieczności nie jest tylko zdrowe jedzenie i aktywność fizyczna, ale także głęboko zakorzeniona miłość do życia, do rodziny i do tradycji. Dla mnie dolce vita oznacza m.in. zjedzenie takiego kawałka przepysznej pizzy bez wyrzutów sumienia, napicie się cudownego lokalnego piwa bez wyrzutów sumienia, bo więcej chyba szkody w życiu robi nam ten stres, jak jesteśmy tacy zafiksowani na wszystkim, a czasami warto po prostu odpuścić sobie. Włochy mają szczególne miejsce w naszym sercu. Uwielbiamy to, jak całe rodziny, od nonny po wnuki, spożywają wspólnie posiłki. Uwielbiamy głośne rozmowy, które przez ludzi z zewnątrz mogą być odbierane jako kłótnia. Kochamy to, że gdy w środku nocy gdzieś w oddali leci muzyka, ludzie gromadzą się i tańczą. Z zaciekawieniem obserwujemy witających się przyjaciół, mężczyzn, którzy całują się na powitanie. Włoski apetyt na życie jest uzależniający. Tu nikt nie liczy kalorii, tutaj kolacja kończy się o północy, tu kocha się życie i to jest właśnie sekret długowieczności. Dolce Vita to więcej niż tylko hasło. To filozofia, która uczy nas, że najważniejsze są te małe momenty szczęścia. Wspólne posiłki, śmiech przy stole, spacery po wąskich uliczkach, zapach świeżo mielonej kawy o poranku. Tak sobie spacerujemy i poznajemy okolice z pięknymi widokami, tak jak tutaj za nami widać zresztą. Każdy posiłek jest tu celebrowany, każde spotkanie jest
jest okazją do świętowania, a każda chwila warta zapamiętania. Nie, żebym Wam odradzał Rzym, bo Rzym jest cudowny, ale mam wrażenie, że tutaj w takich małych miejscowościach właśnie jak Rawenna obsługa jest sporo milsza niż w Rzymie. Jak będziecie w Rawennie, tam knajpę polecamy, jest pyszna pizza i cudowne piwo lokalne tutaj robione na miejscu z tyłu. Jeśli zainteresował Cię region Emilia-Romagna, to koniecznie kliknij link, który jest już widoczny na ekranie i do zobaczenia tam. Dziękujemy regionowi Emilia-Romagna za gościnność i niezapomniane wspomnienia. Niech ta podróż będzie inspiracją do odkrywania swojego własnego Dolce Vita, gdziekolwiek jesteś. Pamiętaj, życie jest krótkie, ale pełne cudownych chwil, które warto celebrować. Grazie Italia, grazie Emilia Romagna. Do zobaczenia w kolejnych podróżach. Cześć!